Cześć, witajcie. Siema. Cześć, witaj. Nie widać wszystkiego, bo jest wąski kadr. Wąski kadr. Dobra, jestem dzisiaj w Techlandzie. Oprowadzicie mnie? Jasne, że Cię oprowadzimy. Witaj w Techlandzie. Chodźmy. To jest nasza recepcja. Możesz zobaczyć, co tam się dzieje, bo nam ściana trochę porosła mchem. A to nowy mech jakiś, to? No, mech jest świeży prosto z lasu. No i tutaj siedzą nasze dziewczyny, które witają wszystkich gości. Myśmy dzisiaj wyjątkowo przywitali Ciebie, ale one na pewno też Cię przywitają. Zapraszamy dalej. Tu jest Stawka, na której czasem się relaksujemy chwilami, kiedy jest taka opcja, Tak, do jest 80 do 80 kg. Tak. kg. Także Muszę o tym jeśli pamiętać. ważysz więcej niż 80 kg, to nie nie, będę próbować. możemy wejść. Proszę, zapraszam. Dobra, to gdzie idziemy najpierw? Wiesz co, najpierw pójdźmy mam może decyduję. tym korytarzem tutaj prosto. Myślę, że trochę więcej mchu to wiesz. Jeszcze trochę więcej mchu. Zobaczymy taką najbardziej kreatywną część Techlandu. W ogóle BNG to jest praca kreatywna, natomiast tam siedzą nasi artyści. Ludzie, którzy tworzą przygody, questy, misje, ludzie, którzy tworzą otwarty świat, miasta, poziomy i postacie. Także zobacz, jak pracują. Możesz sobie zagrać w jedną z naszych wcześniejszych gier, Call of Juarez Gunslinger. Mamy tutaj taki automat, gdzie możesz nabijać sobie wyniki. Gra jest znana, moja ulubiona chyba z Techlandowych, także fajnie, że tu się znajduje. Do kogo najpierw? Chodź prosto, będziemy tak jak na początku. A trochę więcej mchu, zobacz. Jeszcze jest mech. Nie wiemy, czy lasem. Ale on czy jest tak, prawdziwy, ale- czy tak. sztuczny? To jest Zobacz. prawdziwy, można go sobie Zobacz. zerwać, zwinąć, Ale rzeczywiście, wilgo. palić. Tutaj się zaczyna nasza historia konsol. Jak widzisz, zaczynamy sobie od Casio, idziemy dalej, NES, ISO za zakrętem, później NES. zobaczysz, co jest dalej. Chcesz zobaczyć toalety? Tak, właśnie. Bo zawsze mówią, że To chcą... jest toaleta, w której się dzieją fajne rzeczy, Ja można was mieć tylko same fajne przedstawię, bo to pomysły. męska. Na szczęście jest pusta, także zobacz, jak wyglądają toalety. Każda jest inna, każda jest w inny sposób urządzona. To jest zielone, tak jak masz... Tak, Wszędzie jest zielono. Więc jak widzisz, to jest część kreatywna Techlandu, więc wszystko, co tu zobaczysz, to jest w Każdy jakiś wydaje sposób. coś od siebie, tak jak chce i potrafi. Tak jest, przystojone. No i zobaczysz w naszych pokojach, że to też tak wygląda. Tutaj Dokładnie. siedzą ludzie, którzy tworzą quest, tworzą nasze przygody, zapukamy tam. Oni pewnie siedzą sobie na spotkaniu. Cześć. Cześć. Możemy? Wejdź na chwilkę. Cześć. Cześć, witajcie. Wpadł Cześć. nas Jacek Cześć. z gwiazdem na chatę do Techlandu. To jest nasz dział questowców, gdzie mają taką fajną towarzyszkę Elizę. Zobacz, to pracuje też z nimi. Jest. To jak się zdradzę, że oni mają najlepsze pufy w całym Techlandzie, więc wykorzystałem z tych puf i sobie na nich po prostu siedzą. To przygoda. Dzięki. Cześć, dzięki. Tu możemy wejść, jeszcze Godzilla ciszy się nie zaczęła. Tak, Tutaj mamy są... taki system w Techlandzie, że mamy godzinę ciszy, czyli to jest taki czas, kiedy poświęcasz na taką swoją pracę, starasz się nie przeszkadzać innym, żeby można było się bardziej skupić i popracować na takich rzeczach bardziej wymagających dłuższego i mocniejszego myślenia. To ważne, żeby mieć tą chwilę, żeby sobie usiąść przy komputerze i się na czymś skoncentrować. Cześć Wam. Cześć. Cześć, witajcie. O, cicho. Po cichutku, dużo. Nie przeszkadzajmy, ale możesz zwrócić uwagę na to, że to wszystko jest podmieniane przez tę ekipę. Chodź, wejdziemy dalej. Dobra. To jest nasz Cześć. Rafał Polito, który ostatnio miał rodziny i dostał taki, Cześć, cześć. dostał taki obrazek swojego samochodu, bo Rafał ma niezwykłe auto. Mega się pasjonuje motoryzacją A tu jeszcze mam jedno autko. i ostatnio sobie tuningował swoją furę, która wygląda już faktycznie niesamowicie. Za oknem jest, Na możemy złotej ferdze, nie? Tak, za oknem nie widać, możemy nagrać przez to. Tak, możemy nagrać. Koniecznie trzeba nagrać, bo jest to fura Tak, nie, Supermana, faktycznie. jest z przodu znak Supermana, pomalowana jest na kolor Supermana. Mam kostium Supermana. Złota felga No i... nie mów, że masz, tak? Mam kostium Supermana. Ale co, biegasz w nim później? Raz biegałem, ale jest gorąco w nim strasznie. Zawsze jak wraca do domu, po prostu się przebywa i jedzie Superman pojazdem Superman. Złota Zwróć felga. uwagę, co Jest. Hamulce jak w Jest niebieski samochód, Porsche. dalej. Możesz zobaczyć tam na samym końcu siedzi Brunek, który ma chyba najlepszą kolekcję Cześć. figurek w Techlandzie. Bruneczko, powiesz nam, co tu Powiedz masz? tutaj. Czy to samo mówi za siebie? A co tu mam? figurki mam. A coś powiesz? Która? O, sorry. Jakaś ulubiona twoja z tych wszystkich? Wiesz co, jestem fanem, takim małym fanem Batmana, tak więc każdy Batman jest moim ulubionym, ale tak poza tym zbieram wszystko z gier, co mi wpadnie w ręce. Przedstawię Ci taką wyjątkową kobietę, która robi bardzo ciekawe, interesujące rzeczy, projektuje nam miasta. Cześć, witaj. Pięknie przedstawiła. Cześć, witaj. Cześć, cześć, cześć. No, wymaga to troszeczkę od nas pracy, bardzo przyjemnej, aczkolwiek nieco skomplikowanej.
Staramy się stworzyć taki efekt, że miasta są prawdziwe i możemy w nie uwierzyć, a przy czym gra się w nich bardzo dobrze. Staramy się, żeby geometria miasta i samo miasto było dodatkowym aktorem, czyli wymuszało nas sposób poruszania, ale nie zatracało swojej prawdziwości. To są takie rzeczy, które robiliśmy na przykład do Dying Lighta. To są takie analizy zgrubne, jak wyglądała mapa, gdzie były przestrzenie główne, jak one się dzieliły. Czasowo to jest proces płynny, to znaczy my tworzymy sobie założenia, te założenia się modyfikują w trakcie nowych możliwości, które mamy w gameplayu. Więc można powiedzieć, że do ostatnich chwil mapa jest lekko płynna i zmienna. Natomiast główne założenia są tworzone na bazie celów, które mamy w grze. Chcemy stawiać na graczy, którzy chcą wyzwania. I wiesz, będzie appendix, tak? Po prostu do tego wszystkiego. Mogę gadać tym godzinami, bo to jest... Tak, jak chcecie posłuchać, to jest moja pasja. No ja przez 7 lat pracowałam w zawodzie, więc przyjęło mi tutaj, teraz próbuję przekuć moją wiedzę na świat Trochę gry. budynków już Coś stoi na świecie tak. twoich. Dokładnie 98 z tych budynków, które się nie zawaliły i są. Pan przodem. Dobra. Cześć, witajcie. Cześć. U nas się na co dzień przybierają w takie fajne sekcje wdzianka i śmigają. Nie wiem, czy ten strój mnie nie pogrubia. Kostiumów takie wdzianko To może nie być było żadnym wyzwaniem. na podstawie zapisu tych ruchów można stworzyć animację, która wygląda bardzo realistycznie, bardzo prawdziwie. Stoimy teraz pod ścianą poświęconą Dying Light. Dying Light to jest nasz największy hit, największy przebój, najlepiej sprzedający się gra Techlandu. Jak widzisz, dostaliśmy 50 nagród ponad za to, nasze największe osiągnięcie. A ważne jest to, żeby powiedzieć, że taką grę robi mnóstwo ludzi. Nad Dying Lightem pracowało ponad 200 osób. Przez ponad 3 lata i to nie byli tylko ludzie tu we Wrocławiu, część z nich pozna za chwilę, ale nie tylko ludzie z Wrocławia. Poza tym, że jesteśmy tutaj we Wrocławiu w naszej fajnej siedzibie, mamy jeszcze sporą siedzibę w Warszawie, która właśnie zmienia swoje miejsce i niedługo będziemy mieć większe przestrzenie, bo w tej chwili pracuje tam około 40 osób, a dążymy do tego, żeby było około 100, więc trochę więcej miejsca potrzebujemy. No i przede wszystkim jeszcze Ostrów Wielkopolski, który jest takimi naszymi korzeniami, stamtąd się wywodzimy. Tam też mamy całkiem spory oddział, no i jeszcze mała siedziba W Kanadzie, tak jest. Mamy też ekipę w Kanadzie, kilkanaście osób tam pracuje. Oni w Dying Light'cie tworzyli typ Be The Zombie, czyli naszą grę sieciową, multiplayerową z Dying Light'a. A, spokojnie. Cześć, witajcie. Cześć. Tak, bo światło trzeba zapalić, bo to jest ciemnica, o. Wreszcie. Wiesz, lepiej widać monitory. Tak, my mamy ciemno tutaj, no bo wiadomo, pracujemy z kolorami, więc wszystko musi być bardzo wiarygodne, jeśli chodzi o kolory, nawet na YouTubie. Tak, nawet na YouTubie. Słynny jelonek zastosowany tutaj przez ekipę. Tak, Myślę, że godny uwagi. nas chroni, to jest nasz hejt po prostu. To jest nasz... Tutaj składamy ofiary z kurczyków samochodów i tak dalej, także jesteśmy zdrowi wszyscy. Konrad tworzy postacie i W ogóle cały ten pokój robi. oczywiście cały pokój tworzy postacie. Tak, tam są chłopaki, którzy modelują, teraz poszli na śniadanie. Tak. I Cześć, Bóg. Wanda jest szefem zespołu ogólnie. Tutaj są rzeźbiarze właśnie od postaci, widać tą figurkę, ona nam trochę pomaga przy anatomii. Tutaj jest jeszcze Łukasz, Mateusz, oni robią modele i dokładnie, i modele i tekstury. Tutaj jest część koncept artystów. No akurat ofiary nie wyszły, więc są wszyscy na L4 albo na urlopach. Jeszcze w drugim pokoju, nie wiem czy byliście, czy będziecie, tam też są koncepty artyści, ale przede wszystkim. No to super. Zajmuję się konceptem od kilku lat. Dzisiaj akurat sobie zrobiłem taką próbę. Ale nie tym jednym konceptem. Tym jednym od kilku lat. Pracuję nad nim, tym jednym master objectem. Sobie akurat staram się określić jakieś zasady robienia zniszczeń na twarzy i zawsze na przykład jak zaczynam jakąkolwiek pracę, to sobie zaznaczam na przykład miejsca, które chciałbym, żeby były zniszczone, bo jeśli cała twarz się zniszczy w naszej grze, to po prostu wygląda jak kotlet, więc mogę wam pokazać. Możesz pokazać, tak. Bo tak naprawdę krok za krokiem, to, nie wiem, no trwało to 15 minut w ogóle, bo sobie postawiłem mniej więcej jakąś formę głowy. Ja też komiksowo rysuję, więc to nie jest fotorealistyczny rysunek. Staramy się nie używać zdjęć, bo to są wiadomo prawa autorskie, a dzięki temu, że to sam sobie narysowałem, można to opublikować potem w internecie.
Za żółtymi drzwiami mieści się żołądek Techlandu, czyli nasza A kantyna. propos toalet, to tu mi się ta w ogóle bardzo podoba. To jest damska, ale nikogo nie ma, tu można. Muzyczki fajne na ścianie. Zero-jedynkowy, binarny. I tu dają jeść. Dobrze dają jeść. To jest takie nasze miejsce, gdzie spotykamy się, większość osób, mamy czasem takie spotkania, powiedzmy, że nie całofirmowe, ale część osób się tu do nas spotyka, reszta dołącza zdalnie. Umawiamy sobie różne fajne rzeczy, a na co dzień przede wszystkim jemy. Przekąski, soki, Bardzo fajne są możemy zobaczyć desery, menu. koktajle, możesz zobaczyć co tam jest, to się, przy okazji poznasz Pola, Cześć. naszego lektora językowego. Cześć. któremu daje się- Aha, okej. It's more than freaking fantastic. Co teraz robimy? Teraz pójdziemy Cię zeskanować. Okej. Weźmiemy sobie Twoją twarz i włożymy ją. Zrobimy Cię w 3D. To jest kolejne miejsce, gdzie pokazujemy nasze największe osiągnięcia, to jest Expa Daily, jak widzisz mamy zrobione takie zestawy, gdzie można się pościgać, siąść sobie, pobawić się prawdziwą kierownicą, poczuć jak to naprawdę się jeździ takim samochodem najdowym. No i sentyment, więc zawsze możemy sobie... Kawałek historii, że tak powiem. Tak jest. Tutaj jesteśmy teraz na pierwszym piętrze, to jest takie miejsce, gdzie znajdują się producenci, programiści, też praca kreatywna, ale nie aż tak ekspresyjna, więc musimy po cichutku chodzić, zobaczyć co tu się dzieje, żeby nikomu za bardzo nie przeszkadzać. Tutaj też są nasze dziewczyny, które rekrutują pracowników Techlandu, także jakbyś chciał się zatrudnić w Techlandzie, to możesz wyjść i pomachać. Cześć, cześć. Kogo szukacie teraz do pracy? Wszystkich. Wszystkich? Mamy przede wszystkim pasjonatów, których możemy zatrudnić przy każdym etapie tworzenia gry. I stawiamy przede wszystkim nie tylko na kwalifikacje, ale też na taki błysk oku. Tak, to jest też jeden z naszych największych hitów, plakat przypominający, czy taki można powiedzieć mural, tapeta przypominająca Call of Juarez Bound in Blood. No jak widzisz po recenzjach była to bardzo dobrze odebrana. Zatem my jesteśmy sentymentalni i lubimy zostawiać sobie takie pamiątki na ścianach. Jeszcze ich trochę zobaczysz, zresztą zobacz co jest za tobą, bo to jest dopiero hit stary. Jeśli ktoś pamięta z twoich widzów albo miał okazję grać w tę grę Pamiętam to. Eksterminację, to jest właśnie, to jest prehistoria Techlandu, ale też rzecz, którą cały czas jest dla nas ważna. Dzień dobry, można? Cześć, witaj. Cześć. Będziemy skanować Ciebie na tym tutaj foteliku. Zobaczcie, wejdę Przeniesiemy tu. Cię do świata 3D. Będziesz się musiał nie ruszać przez sam biegiem za kilkanaście sekund. Nie bolało? Nic się nie stało, żyję. Zobaczysz następnego dnia. Za mniej więcej pół godziny i zobaczysz po co to wszystko było. A teraz weźmiemy Cię chyba do najbardziej odpowiedzialnej pracy i najtrudniejszej pracy w game devie. Ty często mówisz, że praca w game devie, że jesteś testerem, to jest taka praca marzeń, bo robisz to, co wszystkie dzieciaki, nastolatkowie chcieliby po prostu robić w życiu, czyli grać w gry. No i właśnie oni to robią na co dzień. Tak, okazuje się, że to nie jest wcale takie proste, Tak. bo tak naprawdę muszą każdą naszą grę muszą przegrać po kilka tysięcy godzin, muszą ją złamać na każdy możliwy sposób, muszą Znają ją na pamięć, tak nie mało jest. powiedziane. Znają ją lepiej niż my, znajdują w niej rozwiązania, których nawet deweloperzy często nie przewidzieli. No i to są prawdziwi bohaterowie dla mnie tej branży, Tak. także warto ich pokazać. Poznaj. Dobrze, Nie idziemy. brać zombiaków. Tak. Zombie. Siema, można na chwilę? Cześć, witajcie. Mamy Cześć. nowego gościa dzisiaj. Cześć, witajcie. Cześć. Jacek, Cześć. najważniejsi ludzie w Techlandzie. Najtrudniejszą pracę w game devie. No, widzisz? Majster, opowiesz coś? No generalnie powiem Ci, że jeżeli ktoś przychodzi do Techlandu, to zawsze pyta, czy może siedzieć w tym pokoju. Dlaczego? Możesz zobaczyć. Wszędzie monitory, no i jeszcze więcej monitorów. Działa, jak chcesz sobie usiąść, pograj w Vectrexa starego. To jest biały próg, także to jest naprawdę... A może ktoś siąść, bo jeśli ktoś siąść, to kto jest dobry w tym? Robisz przekręt licznika, robisz tak. Podkręcimy głośność. Panowie, ściszycie telewizor? Jasne. Głośność w prawo i jedziemy. Pewnie zginę od razu. To mamy dużo jakichś pokoi, gdzie siedzą nasi programiści. Jak powiedziałem, pójdziemy prosto do takiej największej przestrzeni Open Space'a, gdzie jest Na lotnisko. najwięcej. Tak jest, na lotnisko. Idzie Paweł. Paweł w naszej koszulce Techland, biegowy team. Cześć, cześć. Paweł. Witaj. Paweł Szef, Oledaj, powiedz coś o sobie. szef nasz mistrz od rozwoju technologii.
koszulce biegowej, zdyszany, bo rozwija technologię i biega. Fajnego Dying Lighta, z jakim biegamy, szczególnie w biegach nocnych, wtedy to fajnie widać. Dobrze wpisuję też pracę, gdzie cały czas biegam generalnie. Duże przestrzenie tutaj, tak dużo ludzi. Duże. Technologia tam 30 parę osób już w tym momencie, więc potrzebujemy dużo miejsca, żeby się zmieścić wszyscy, że tak powiem. Apetyty też mamy duże, więc musimy, że tak powiem... Sufity lubimy sobie przesuwać coraz wyżej. Cały czas. Pierwszy PlayStation, Dreamcast, GameCube, Nintendo Wii, idziemy wyżej PlayStation 3, Wii U. Dobra, teraz znajdujemy się na drugim piętrze, gdzie są już takie najbardziej administracyjne biura, miejsca, ale jest wysoko, ale jest też jedno miejsce bardzo fajne, czyli pokój naszych dźwiękowców. Paweł Błaszczak, człowiek, który komponuje muzykę do naszych gier, i Tomek Gruszka, który robi efekty dźwiękowe. Spróbujemy do nich zajrzeć. Paweł Błaszczak, kompozytor, twórca muzyki do większości gier Techlandu, jeśli nie wszystkich. Wierzę, ale na pewno od lat. Na pewno z naszych największych hitów, czyli Dying Light, czyli Dead Islands. Czyli będzie chętnie zobaczyć, jak powstają efekty dźwiękowe do naszych gier. Klasyczne zombie, tak? Do dźwięków zombie to jest dużo pracy z aktorami i wyciągania od aktora tego właśnie elementu takiego specyficznego. I tutaj mam przykład 3-godzinnej sesji, z czego 3 minuty nagrań udało się wyciągnąć takich, powiedzmy, interesujących, żeby coś zrobić później dalej z tymi aktorami. Nasze takie malutkie studyjko nagraniowe, kiedy potrzebujemy coś szybko nagrać, to korzystamy z takiego miejsca. Oczywiście, kiedy robimy nagrania dialogów do naszych gier wysokobudżetowych, to już realizujemy to najczęściej w Stanach Zjednoczonych, często zatrudniając reżyserów jest to dźwięku. pomocne mieć coś takiego po prostu pod ręką. To jest nasza Martyna. Martyna tutaj sprawia, że to biuro wygląda tak fajnie, funkcjonuje po prostu tip-top, jest wszystko na miejscu, poskładane i ogarnia nas wszystkich. No nie tylko to biuro, tak? Tak, nie tylko to biuro, właśnie, bo to jest istotne. Tak, Martyna ma tutaj coś, na co warto zwrócić uwagę, bo Martyna zajmuje się teraz naszym nowym biurem warszawskim, do którego przynosimy się od stycznia. Tak, może warto zerknąć, jak to będzie wyglądało. Czyli co, patrzymy na efekty, tak? Zobaczymy, co wyszło, jak Tak, będziemy mogli zobaczymy. tobą sterować. Byłeś skanowane, a to wszystko było po to, żebyśmy mogli zobaczyć siebie potem w 3D, żebyśmy mogli potem Ciebie wstawić do jakiejś naszej gry, jako zombiaka albo jako jakąś postać, która opowiada coś głównemu bohaterowi. Podobne. Skupiamy się na tej części twarzy, bo całą resztę, czyli fryzurę, czapeczki, nawet uszy teraz robią graficy. To jest nasze źródło do pracy. I potem tą twarz można ożywić, animować, dokładnie. sprawić, żeby Jacek zaczął robić wyrażać emocje. Jest to w bardzo dużej rozdzielczości, także jest widać zmarszczki. Nie ogoliłeś się dzisiaj? No nie ogoliłem się. Tak, zazwyczaj skanujemy ogolone osoby, bo przez to dostajemy tutaj takie spajki. To jest Krystian. Krystiana też Weź mu trochę włosy popraw. Jest mężczyzną, chociaż naprawdę ciężko powiedzieć z twarzy. No jest. I do czego Krystiana wykorzystujemy? Krystiana będziemy wykorzystywać do skanowania ubrań. On jest nagi, ale będziemy skanować sobie na nim ubranka. Pierwszy test zrobiliśmy. Dzięki za oprowadzenie po Techlandzie. No fajnie, że u nas byłeś. Fajnie, że byłeś, mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia następnym razem, może w Warszawie. Może w Warszawie, dokładnie, już będziemy mieć nowy Czemu nie? Rewizyta. Dzięki, trzymajcie się, pa. Hej.